Dziś opowiem Wam historię, która wydarzyła się zanim Polska stała się mocarstwem Zajagiełły. Cofniemy się do roku 1345, do czasów, gdy królem był Kazimierz Wielki. Czasy niepewności, zniszczenia i odbudowy. I nagłego ciosu z południa. Ciosu wymierzonego w samo serce Małopolski przez największego rywala Kazimierza, króla Czech, Jana Luksemburskiego. Witajcie moi drodzy słuchacze i widzowie. To historia i opowieść o bitwie pod Lelowem, zapomnianym, ale znaczącym starciu, którego konsekwencje doprowadziły do potwierdzenia, że Kazimierz Wielki jest godnym, by być królem Polski. Kazimierz Wielki objął tron w 1333 roku. Był najmłodszym synem Władysława Łokietka i nikt nie wierzył, że to on zostanie królem. A jednak to jemu przypadło najtrudniejsze zadanie – odbudować kraj po dziesięcioleciach rozbicia dzielnicowego. Granice były niestabilne. Wielkopolska właśnie podnosiła się po buncie. Pomorze zajął zakon krzyżacki, Śląsk odrywał się coraz bardziej ku Czechom. A co najgorsze, władcy sąsiednich państw nie uznawali Kazimierza za prawowitego króla. Jan Luksemburski, król Czech, ciągle tytułował się Rex Polonia, królem Polski. Choć nie miał już na to realnych podstaw, rościł sobie prawo do korony piastowskiej i nie były to tylko słowa. Kazimierz Wielki musiał więc walczyć nie tylko o ziemię, ale i o legitymizację swojej korony, o prawo do bycia królem. Czechy w XV wieku były potęgą. Jan Luksemburski prowadził aktywną politykę zagraniczną, wspierając sojusze, ekspansję i dynastyczne małżeństwa. Był politykiem błyskotliwym, ale też wojownikiem. Ślepy, a mimo to uczestniczył w bitwach, zakończył swoje życie bohatersko pod Crécy. Śląsk był w tym czasie wszystkim kluczowy. Formalnie był to teren piastowskie, ale większość książąt śląskich już wcześniej złożyła hołd królowi czeskiemu. Nie chodziło jednak tylko o feudalne układy. Chodziło o to, kto w tej części Europy będzie grał pierwsze skrzypce. Kazimierz nie zamierzał oddawać pola. Gdy tylko umocnił władzę w kraju i podpisał pokój kaliski z Krzyżakami w 1343 roku, zwrócił oczy na południe. W tym samym czasie zaostrzył się konflikt między Luksemburgami a Wittelsbachami. Papież Klemens VI próbował odebrać koronę Ludwikowi Wittelsbachowi, forsując na cesarza Karola Luksemburskiego. Elektorzy zebrani we Frankfurcie nie ugięli się jednak, broniąc zasady z Rennes, że wybór cesarza nie wymaga papieskiej zgody. Na Śląsku Bolko-Świdnicki, przeciwnik Luksemburgów, zbliżył się do Wittelsbachów, a przez nich także do Kazimierza Wielkiego. 1 stycznia 1345 roku Kazimierz Wielki zawarł układ z Wittelsbachami. Zawiązała się koalicja wymierzona w Jana Luksemburskiego, ojca Karola, co miało ogromne znaczenie dla układu sił w Europie Środkowej. W obawie przed najazdem Kazimierza Czesi musieli wyprzedzić uderzenie. Wyprawę na Polskę poprowadził syn Jana, Karol Luksemburski, książę Moraw, a wkrótce cesarz rzymski. To nie był przypadek. Wyprawa miała być nie tylko demonstracją siły, ale i próbą zastraszenia Kazimierza. Z Czech wyruszyła armia dobrze wyposażona, z rycerstwem, piechotą i machinami obleżniczymi. Cel Małopolska. Droga wiodła przez Śląsk. Czechom sprzyjały niektóre księstwa górnośląskie, których książęta, choć formalnie lennicy Czech, wciąż lawirowali między Pragą a Krakowem. Karol zajął kilka mniejszych grodów i skierował się ku Lelewowi.
Lelów w XIV wieku był niewielkim grodem, ale jego znaczenie strategiczne było ogromne. Leżał na szlaku prowadzącym z Częstochowy do Krakowa. Kto miał Lelów, ten miał dostęp do wnętrza Małopolski. Polska była zaskoczona, ale nie bezbronna. Kazimierz Wielki szybko zmobilizował siły. Zebrał pospolite ruszenie, wezwał rycerstwo z ziemi krakowskiej, a także otrzymał wsparcie z Mazowsza. Pojawiły się również prywatne chorągwie różnych rodów. Zbliżający się Czesi napotkali nie pustkę, lecz przygotowany opór. Król postanowił nie oddawać Lelowa bez walki. Nie zachowały się szczegółowe opisy bitwy, ale z kontekstu i źródeł takich jak Rocznik Traski oraz późniejszych kronik wiemy, że do starcia doszło poza murami Lelowa. Prawdopodobnie na wzgórzach i w lasach wokół Doliny Białej Lelowskiej. Sceny mogły wyglądać tak: gęsta mgła, wiosenny poranek. Polskie siły rozmieszczone na wyniosłości, grodzisko za plecami. Czesi atakują z marszu, z przekonaniem o swojej przewadze. Prawdopodobnie doszło do kilku faz bitwy. Pierwsze uderzenie czeskiej piechoty zostaje odparte. Następnie szarżuje polska jazda ciężkozbrojna. Wykorzystano teren, lasy, bagna, brody. Czesi zostają wciągnięci w zasadzkę. Kazimierz miał być obecny, choć nie walczył w pierwszych szeregach. Dowodził, kierował, motywował. To tu pod Lelowem po raz pierwszy pokazał, że jest nie tylko dyplomatą, ale i wodzem. Warto w tym miejscu rozwiać pewien mit. W niektórych późniejszych opracowaniach pojawiły się sugestie, że Kazimierza wsparli pod Lelowem żołnierze węgierscy, przysłani rzekomo przez jego siostrzeńca, młodego Ludwika Andegaweńskiego lub związanych z nim baronów. Jednak żadne wiarygodne źródła z epoki tego nie potwierdzają. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że Kazimierz stanął do tej walki bez wsparcia z zagranicy, opierając się wyłącznie na siłach polskich, pospolitym ruszeniu, drużynach możnych i rycerzach z Mazowsza. To czyni zwycięstwo jeszcze bardziej doniosłym. Nie było cesarskich sojuszników, nie było pieniędzy papieża. Była tylko korona i ludzie, którzy chcieli je obronić. Bitwa kończy się zwycięstwem Polaków. Niektóre przekazy mówią, że Polacy zdobyli nie tylko broń i zapasy, ale też jeńców, wśród których byli najemnicy zachodnioeuropejscy. Dowód na międzynarodowy charakter tego konfliktu. Czesi wycofują się. Lelów pozostaje w rękach polskich. Zwycięstwo nie miało ogromnej skali militarnej, ale miało ogromne znaczenie polityczne. Uratowano Małopolskę przed splądrowaniem. Obroniono szlak do Krakowa. Pokazano, że Polska nie jest bezbronna. Wkrótce potem Kazimierz podejmuje uderzenie na Śląsk. Zdobywa Żory, Pszczynę, Rybnik. Czesi z kolei pustoszą ziemię sądecką. Trwa klasyczna wojna pozycyjna, bez decydującego zwycięstwa, ale z dużymi emocjami. W 1348 roku podpisano pokój w Namysłowie. Kazimierz uznaje zwierzchnictwo Czech nad Śląskiem, ale Karol Luksemburski zrzeka się tytułu króla Polski. To było zwycięstwo dyplomatyczne Kazimierza. Za cenę ziemi, których i tak nie kontrolował, zabezpieczył uznanie dla swojej władzy. A Lelów? Dla współczesnych i potomnych bitwa pod Lelowem była nie tylko zwycięstwem oręża, lecz także znakiem, że tytuł Rex Polonia miał pełne prawo powrócić w ręce Piastów. Bitwa pod Lelowem to nie Grunwald. Nie było tam tysięcy rycerzy, nie było wielkich chorągwi, ale była wola walki. Była determinacja króla, którego wielu jeszcze nie traktowało poważnie. Była odwaga rycerzy, którzy nie czekali na rozkazy z Europy, tylko bronili własnej ziemi. Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, ale już w Lelowie pokazał, że potrafi ją bronić jak murowanej.
Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście wcześniej o tej bitwie i czy chcielibyście więcej opowieści o zapomnianych, ale znaczących starciach. Subskrybujcie, udostępniajcie i trzymajcie się. Historia wciąż żyje. Zachęcam do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastów. Dzięki Wam możemy wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów naszej historii. Do usłyszenia!